I tak sobie siedzę i tak sobie jem. Cały czas się zastanawiam, co ja tu robię. 43 lata na karku. Domu nie mam. Rodziny nie mam. Pracy nie mam. Bezrobotny jestem od paru lat. Co ja tu robię? I tak się zastanawiam właśnie przy tym śniadaniu. Jak to się wszystko poukładało, jak to się wszystko ułożyło. Że przez 43 lata mojego życia doszedłem do kolumbijskiego rowu. Może właśnie tyle osiągnąłem w życiu. Na tyle zasłużyłem sobie. Na nocleg przy drodze w kolumbijskim rowie. Czy jak to będzie tak dyndać, to będzie dobrze też? Ale jeszcze pakowania, ale już mniej niż więcej, także nie jest najgorzej. Myślałem, że lżejsze te spodnie są takie lekkie. Czy one się w ogóle przydadzą? Zobacz, już dwa kable tutaj znalazłem, takie same. Ten i ten. No, ale to w sumie mogę wziąć oba, bo prawie nic nie ważą. A, ja tu miałem jeszcze włożyć sakwy, zapomniałem. Nie, to te sakwy to się dopnie do roweru. I one tam sobie będą z rowerem. To się zmieści. Ja lubię myśleć, że to się w ogóle nie zaczęło, że to było zawsze częścią mnie. Nie lubię myśleć o jakichś początkach mojego podróżowania z rowerem w kategoriach początku. W jednej ze swoich książek napisałem, że wydaje mi się, że urodziłem się już z drogą w głowie, z widokiem siebie w drodze i tak mi już zostało. To dodałbym jeszcze do tego fragmentu, że urodziłem się już z rowerem w głowie. Z widokiem siebie na rowerze w głowie i tak już mi zostało. Znaczy jest to dla mnie coś tak naturalnego, tak jakby zespolonego ze mną, z moim dzieciństwem, potem z moim dojrzewaniem, w zasadzie z całym moim życiem, tak jakby to było przedłużenie moich nóg. Oczywiście nie jeździłem jak miałem rok. Jeździłem podobno jak miałem 3 latka na 4-kołowym rowerze, czyli był rower i doczepione z tyłu 2 małe kółka i w ogóle tego nie pamiętam. To zupełnie jakby gdzieś tam, nie wiem, zostało przeze mnie wymazane z pamięci. Zupełnie tego nie pamiętam. Najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa mam od razu z rowerem bez tych 2 dodatkowych kółek, czyli jakieś moje najwcześniejsze wspomnienia mnie na rowerze. To widzę siebie, jak jeżdżę po polnych drogach w okolicach Trąbek. No i potem, cóż, no potem tylko jakby ten horyzont się rozszerzał. No moje pierwsze wyjazdy, kiedy byłem dzieckiem, oczywiście były krótkie. No z racji tego, że ograniczało mnie mnóstwo czynników zewnętrznych typu wiek, typu uzależnienie od domu, od rodziców, brak gotówki, brak pracy, no więc mogłem przemieszczać się tylko w promieniu tam powiedzmy 100-150 km, na ile byłem w stanie pojechać i wrócić tego samego dnia, czy ewentualnie pojechać gdzieś na 2 dni. No a potem ta przestrzeń się rozrastała, więc początkowo były to wyjazdy po Polsce,
Potem był wyjazd do Hiszpanii, to była nagroda w konkursie Wakacje na dwóch kółkach organizowanym przez Henryka Setnera, redaktora z programu Trzeciego Polskiego Radia. A potem były studia, potem była Europa, potem otworzyły się granice, potem było coraz łatwiej. Ja bardzo lubiłem od dziecka góry, więc początkowo jeździłem głównie w Alpy. Więc jeździłem do Szwajcarii, jeździłem do północnych Włoch, jeździłem do Francji. Oczywiście byłem też w Holandii, Belgii, w zasadzie w większości krajów europejskich, w Hiszpanii kilka razy. Potem była Norwegia, była Skandynawia, były republiki nadbałtyckie. Norwegia, szczególnie północ Norwegii, absolutnie zauroczyła mnie przestrzenią, więc już jadąc przez Norwegię wiedziałem, że chcę pojechać na Islandię. I Islandia to było dokładnie to. Islandia to był ten kraj, w którym ja czułem się jak ryba w wodzie. Potem była Afryka, potem była Azja, Indie, kilka razy Chiny, Tybet, Nepal, Kirgistan, potem Ameryka Południowa. Ale wszystkie te wyjazdy, one były stosunkowo krótkie. Ja wtedy przez wszystkie te lata, kiedy już jeździłem po Azji i po Ameryce Południowej, Afryce, pracowałem w szkole, mogłem sobie pozwolić na 2 miesiące wakacji. Co i tak było komfortowe w stosunku do tego, co typowy Kowalski, na co może sobie pozwolić typowy Kowalski, mając te 2 czy 3 tygodnie urlopu. Ale te 2 miesiące zawsze jakby były dla mnie... To było za mało. To w zasadzie ja się zawsze czułem, że gdzieś pojechałem, rozpędziłem i muszę hamować. I nie chodzi tutaj o prędkość, którą rozwijałem na rowerze, tylko chodzi w ogóle o przeżycia. Że nagle zaczynałem się tam dobrze czuć i nagle muszę wracać. I strasznie się z tym niekomfortowo czułem, szczególnie, że bardzo często spotykałem osoby, które były w drodze rok, które były w drodze 2, 3 lata, 4 lata, a nagle ja pojechałem na 2 miesiące i muszę wracać. I czułem się z tym bardzo niekomfortowo. I cały czas ta myśl, że od dziecka, że ja chciałem przejechać obie Ameryki, a rowerem nie dałoby się przejechać obu Ameryk, przejechać 27 000 kilometrów w 2 miesiące. No więc musiałem albo zupełnie zrezygnować z pracy w szkole, albo zrobić sobie przerwę. No więc w 2011 roku przestałem pracować w szkole po to, żeby mieć więcej czasu na to, aby być w drodze. Mama, ja naprawdę pracuję nad tymi wnukami i widzisz, jakie są efekty. No, za dużo jeździsz rowerem, to też może być przyczyną, efektu. I jak ja bym się tym dzieckiem zajął, jak ja sam sobą się nie mogę zająć? No ja się zajmę, będę miała was 3. No i tak ciągle miałam 3. Był Irek, był Zygmunt, też miałam 3. Sam wiesz. Przemyślę. Wiesz, że twoja matka to babo chłop. No teraz sił opadła, bo przez to wszystko. No ale... Co? No ale trochę bym się też chciał pozajmować. A no to będziesz się zajmował przecież na tyłku. Weźmy się za porządną pracę normalnie. A co to jest porządna praca? No to idzie się o 6 czy o 8 do pracy, wraca się po południu. I to ma znaczyć, że ona jest porządna, bo się wstaje o 6, to znaczy dla mnie ona jest nieporządna. Nie, może to nie jest porządne, tylko po prostu normalnie, normalnie. A przecież ja nie jestem normalny. No to najwyższy czas, żebyś zaczął być normalny. No to już nie będę ja. Nie wiem, Ania to jest święta dla mnie, jeżeli ona wytrzyma z tobą jeszcze z rok. Daj Boże, żeby całe życie. Ale dla mnie to będzie święta dziewczyna. Dlatego właśnie wyjeżdżam, żeby zrobić jej taką, wiesz, dać jej trochę oddechu. Aha. Nie będzie mnie trochę czasu w jej życiu. Tak? No przecież ona miała jechać, nie? No ale to ona dojedzie. No. Żeby nie dojechała, tak jak wiesz, kiedyś dziś się zdobyło. No, bo one tak mają dojeżdżać, że nie dojeżdżają. No, bo jakoś tak wiesz. Wiesz jak to bywa w życiu. Najgorsze w życiu co jest, to jest samotność. Ty Piotrek jeszcze nie zdajesz sobie sprawy, ale przyjdzie czas, że stwierdzisz, że nie ma nic gorszego jak samotność. Czasami można być w tłumie i jest się samotny. No, ale ja rzadko jestem w tłumie. Jak jestem gdzieś na odludziu, Dlatego mówię, że to mi to samotność... wcale mi to nie przeszkadza, że Nie, jestem ale sam. przyjdzie czas, że ta samotność ci będzie przeszkadzać.
To wtedy zacznę mieć normalną pracę od 6. Tak, tylko że wtedy nie znajdziesz drugiej połowy. Znaczy miał normalnie. Bo będziesz albo za stary, albo niedołężny już, albo nie będzie się chciało po prostu. Ale co mi się będzie chciało? No po prostu zakładać rodziny bez kimś być. No będzie ci to przeszkadzać. Czyli mi będzie dobrze, że będę sam. Nie, nie będzie ci dobrze. Będzie ci dobrze może w tygodniu, kiedy wiesz, ale przyjdą święta, przyjdzie jakieś wesele w Ale nie lubię rodzinie, co? śpiewać. No dobra, nie lubię, ale wiesz. Więc po prostu wiecie tak. I wtedy dopiero samotność dokucza. Kiedy słyszę słowo dom, to nigdy nie widzę budynku. Dom to jednak jest miejsce, ale to jest miejsce, które jest we mnie. To znaczy, ja noszę w sobie swój dom. Wewnętrznie czuję się takim nomadą. Czuję wewnątrz siebie potrzebę przemieszczania się. I nie jest mi potrzebne jedno miejsce, do którego ja mógłbym wracać. Oczywiście jest to bardzo wygodne, jak masz miejsce, do którego możesz pojechać, w którym masz jakieś przedmioty, masz jakieś rzeczy, które są ci bliskie, w którym możesz odpocząć, z którego nikt cię nie wyrzuci, no to jednak czujesz się w tym bezpiecznie, czujesz się w tym swobodnie, no ale to nie jest dom, no, to nie jest dom. To jest budynek, ale to nie jest dom. Tylko rozsunę suwak. O. Kupa piasku. Przysypana śniegiem. I trochę się zrobiło biało. Namiocik. Rower. To jest ta jakby ujemna cecha, wada, minus bycia w drodze, że ja wszystkich nie mogę zabrać ze sobą. I jest jakaś rodzina, mama, tata, rodzeństwo, które gdzieś są i które tęsknią. No i to jest nieuniknione. I no czasami jestem źle. Czasami zastanawiam się, czy to nie jest taki mój egoizm straszny, że ja sobie gdzieś tam jadę, a kogoś zostawiłem i ten ktoś jest gdzieś. Chciałby być ze mną, ale nie może. I no, być może jest w tym też dużo egoizmu. I fajnie byłoby to jakoś pogodzić. Nie zawsze się to da tak pogodzić, żeby robić to, co chcesz, przy okazji nie krzywdząc innych. No ale jeżeli się da, to cóż piękniejszego może być w życiu, jak nie właśnie realizowanie siebie, realizowanie jakiejś pasji, jednocześnie nie krzywdząc innych. Zazwyczaj jeżdżę sam. Zdarzało mi się podróżować z kimś, ale to nie to samo. Czasami ludzie pytają mnie, czy nie czujesz się w drodze samotny. Nigdy w życiu. Samotność strasznie pomaga w podróży i moim zdaniem jest nawet konieczna do tego, żeby tę podróż głębiej przeżywać. Dlatego, że cię nie rozprasza właśnie ta druga osoba. Za czym tęsknimy? No za tym, czego nie ma. Więc jeżeli ja jestem gdzieś daleko i kogoś lubię, tego kogoś nie ma, no to oczywiście w naturalny sposób za tym kimś tęsknię, ale to też ma jakby mały związek z samotnością, więc jakby mogę tęsknić, jednocześnie wcale nie czując się samotny. Rzeczywiście jestem szczęśliwy, jak jestem w drodze. I nie wiem czemu tutaj jest tak jakoś dobrze i na miejscu. Nic tu nie ma. Guanako się pochowały. Strusi nie widziałem od rana. Królika widziałem jednego, właśnie uciekał niedawno. Przestraszył się. Parę ptaków. Ten księżyc w pełni. I ta droga, taka pusta. Bardzo dobrze jest jechać z taką, prawie taką tabula rasa. Nie zupełną może. Może to nie jest dobre określenie, ale z takim brakiem oczekiwań, brakiem wyobrażeń. Musisz mieć jakieś, no oczywiście będziesz miał jakieś, ale im jest ich mniej, tym lepiej. Jeżeli gubisz się, to znaczy, że zboczyłeś z celu. A jeżeli większość moich wyjazdów jest bez celu, to tak naprawdę ja nie mogę się zgubić, bo nigdzie nie jadę. Znaczy, jadę
też na północ, na południe, na wschód, na zachód, ale często wybór drogi jest podyktowany impulsem, jakąś poradą spotkanej osoby na ulicy, wskazówką, czymkolwiek to może być. Moim widzimisię, nie wiem, pogodą, czymkolwiek. Więc ja nie mogę się zgubić. No jak nie mogę się zgubić i nie mam celu, to po co mi mapa? To ona jeszcze będzie mi bardziej przeszkadzać niż pomagać. Bardzo często w moich podróżach nic się nie dzieje, a jednocześnie wtedy się strasznie dużo dzieje. To znaczy nie dzieje się nic, co można by opisać. Nie dzieje się nic dostrzegalnego tymi takimi normalnymi w cudzysłowie zmysłami, których używamy na co dzień, w codziennym życiu. Natomiast strasznie dużo się dzieje dookoła i w tym momencie jestem o tym przekonany, że jakby uaktywniał się kolejny zmysł, 7, już nawet nie 6, tylko 7, który jest bardzo bliski dotykowi. I tak właśnie jechałem z wiatrem, trochę z boku był i w pewnym momencie zrobiło się zupełnie cicho. Po prostu przestało wiać. I teraz to wrażenie, że mnie ktoś obserwuje, jest jeszcze bardziej dominujące. Po prostu czuję fizycznie, jakby nawet nie tyle obserwował, ale mnie tak jakoś obejmował tutaj dookoła. Jest tyle materii latającej, że po prostu czuję się taki malutki. Taki się czuję jakiś stłamszony tutaj przez to wszystko dookoła, co tak lata. Nic nie widzę, bo mam słaby narząd wzroku, oczy. Oczy nie są najlepszym instrumentem do postrzegania. Czasami lepiej widzi mózg. A może to nie mózg, tylko coś, co nie wiem jak nazwać. Więc oczy tej materii nie widzą tutaj latającej, ale ja ją czuję po prostu. Dookoła tyle stworów różnych lata. Unosi się i jest tutaj po prostu. Od zawsze może były. I tak sobie tutaj pomieszkują. Trochę już mi chyba po prostu odbija. Tutaj. A może właśnie nie. Może mi właśnie nie odbija. Tylko przeżywam coś, czego na co dzień się nie da przeżyć. Bo jest za dużo innych bodźców, a tutaj nie ma żadnych bodźców, nic nie ma. Jeden samochód na godzinę, pusta droga, krajobraz i ja. Kilka lat temu złapałem się na tym, że częściej dążę do kontaktu z drugim człowiekiem. To, co jakby charakteryzowało moje takie wcześniejsze wyjazdy, to mimo wszystko były to miejsca, które były dosyć odosobnione, były słabo zaludnione. I ja chyba nawet robiłem to celowo. To znaczy celowo szukałem, jeździłem w miejsca, które wiązały się z tym, że ten kontakt będzie ograniczony, bądź go nie będzie prawie wcale. Ale potem właśnie zauważyłem, że coraz częściej szukam tych spotkań chyba nawet. Te spotkania z innym, te spotkania z obcym, często z osobą inaczej wyglądającą, mającą inny kolor skóry, wyznającą inną religię, mówiącą innym językiem, po prostu inną.
jednocześnie taką samą. Jeśli chodzi o gatunek ludzki, jeśli chodzi o człowieczeństwo, podobną mnie. Ale jeśli chodzi o cały bagaż kulturowy, środowiskowy, materialny, jednak inną, to spotkanie z tym innym, z tym obcym człowiekiem, moim zdaniem, w naturalny sposób budzi w tobie, nadbudowuje w tobie tolerancję dla innego, dla właśnie jego inności. Widzisz innych ludzi i przebywając z nimi, rozmawiając z nimi bądź nie, bo czasami jest ta bariera językowa, ale wtedy rozmawiasz za pomocą gestów. Rozmawiasz z nimi za pomocą wymiany energii, za pomocą uśmiechu, ile można wyrazić za pomocą uśmiechu i spojrzenia. Więc przebywając z nimi, dostrzegasz, że oni tak naprawdę są tacy sami. W tych jakichś takich najczystszych, takich najmocniejszych, najsilniejszych marzeniach, pragnieniach, to wszyscy są tacy sami. Każdy chce być kochany, każdy chce być szanowany, każdy chce być akceptowany w swojej inności, każdy chce być tolerowany. Natomiast oczywiście ludzie są różni i właśnie te różnice dostrzegasz, no jak inaczej, jak nie podczas kontaktu z drugim człowiekiem, podczas rozmowy, podczas dialogu. Dlatego podróż uczy ciebie też otwartości. Uczy ciebie otwartości na drugiego człowieka. No bo ty, będąc w podróży sam, w przypadku takim jak ja, no jesteś jakby bardzo często uzależniony od pomocy drugiego człowieka, od pomocy innych, od ich dobrego słowa, od tego, czy oni ci zaakceptują. Więc no musisz być otwarty, bo jak będziesz zamknięty, to koniec. Paradoksalnie często te spotkania takie kilkugodzinne, a czasami nawet, nie wiem, kilkunastominutowe, wydaje mi się głębsze niż niejedno spotkanie z moimi, w cudzysłowie, znajomymi w Polsce, z którymi spędzam 2-3 popołudnia gdzieś w parku czy w knajpie i pijemy piwo i tak naprawdę rozmawiamy o niczym. Ja się o nich niczego nie dowiaduję. Oczywiście to też są ważne rozmowy, ale one jakby nie wzbogacają mojej wiedzy o tym człowieku. Więc takie spotkania z ludźmi przypadkowymi podczas podróży mogłyby się wydawać powierzchowne, jednak one często są bardzo bogate, dlatego, że osoby te mówią o ważnych rzeczach. Mówią o szczęściu, mówią o miłości, mówią, co jest dla nich ważne. Mówią, co chcieliby zrobić w życiu, o jakichś marzeniach, które mają, o planach, które albo mają, albo mieli, o jakichś straconych szansach, o złudzeniach, o rodzinie, o pracy. Mówią o ważnych rzeczach. Przez tą chyba tą ulotność tego, że obie strony wiedzą, że to jest na moment i próbują jak najwięcej z tego wyciągnąć, jak najwięcej się o tym człowieku dowiedzieć. To poczucie ulotności powoduje, że bardzo doceniasz to spotkanie, że to spotkanie staje się wartością samą w sobie, bo wiesz, że ono się za moment skończy. Słuchaj, Piotr, miałam się zapytać i stamtąd, z tym Ushuaia, tak? No, Będziesz jechał w stronę Argentyny na północ. przez te góry? Tam nie ma gór, tak nie wiesz. No, ale są, bo nie mów, że nie ma wcale. Do księdza Józka zajedziesz? Do Józek jest Panawy. No, tam nie. A to gdzie do Panawy? To kawał drogi. To jeszcze nie wiadomo. Czy jak stamtąd wyruszysz, No, to tam tereny zabudowane są? Nie bardzo. nie bardzo. No, to jak ty będziesz, nie daj Boże czego? Przecież tam jest zimno, no. No. Ale tam co jakiś czas gdzieś dojadę do cywilizacji. No, wiesz, to trzeba też myśleć trochę. No wiesz, mam was tylko dwoje, no niech babcia odejdzie, no to nie mam już więcej nikogo oprócz ciebie, wiesz o tym. Teraz powinna sobie trochę odsapnąć. Ja? No, na pewno odsapnę. Będę jeszcze bardziej myślała i o tobie, i o niej. To będzie odsapanie. No, z końca świata napiszę albo zadzwoni, mamo, jestem chory, albo gdzieś tam leżę, czy nogę mam pod sklepem połamaną i prawie płaczę. No i na pewno odsapnę. Może niczego nie złamie, no. Na pewno odsapnę. Teraz niczego nie złamanie. O, już tu będzie w lewo. No, dziękuję Bogu za to. Tak się stało. Wychodzić mi. Na co? Może ja pomogę, Nie, co? nie, dziękuję. Oj Dobra. tak, a ja jestem w trąbkach już. Co chciał jeszcze?
Tylko Garwolina. To jechaliśmy niedaleko od Płocka, byliśmy niedaleko od Płocka. Myślałem, że ty się nie martwisz. Że już się przyzwyczaiłaś. Nie? Nie da się przyzwyczaić. A i tak mnie nie ma w domu cały czas przecież tutaj. No wiesz, to już. Zdziwiony? Zdziwiony, no. Zdziwiony, jak się coś ma stać, to się stanie. To nie trzeba nigdzie jechać. Z strony taty cała rodzina w wypadkach zginęła tak naprawdę. Twój brat w wypadku. Wszyscy w wypadkach. I gdzie? Pod domem. No nie no. Nie trzeba nigdzie jeździć. No wiesz, jak to dostał zawał. A ci bracia taty, co w pociągu zginęli? Tam byli przeteczni też. W tym, co jechał do... jak jeszcze była ta linia. No to ja nie wiem, to chyba nikt nie zginął z rodziny. No jak nie? Nie pamiętam. Jest trochę mniej wesoło niż zazwyczaj, dlatego że jestem na maksa zmęczony. Ciągle wieje, napierdala po prostu z zachodu. Napieprzają mnie zatoki na maksa. Nie wiem, jak ja to dzisiaj w nocy będę kwiczał, oj, będę kwiczał w nocy. Nie wiem. O Jezu, już mi ta droga w dupę daje mocno. W dupę mi daje, już nie mam siły trochę. Dzisiejsza noc była słaba. Nocowałem wysoko i miałem niezłe zawroty głowy. Ale tak to jest, jak się chce wjechać na 5000 bez aklimatyzacji i się myśli, że się wiedzie. I się wiedzie, tylko jakim kosztem i po co? No byleby do tego Tres Lagos dociągnąć. I tam już ma być asfalt. I tam będę siedział i czekał, aż wiatr się zmieni. Bo tam są kotlety i tam będę mógł siedzieć po prostu i jeść kotlety. A tutaj pod tym krzakiem to mogę tylko jeść pasztety i chińskie zupki. Nie, naprawdę chyba już jestem za stary na takie wycieczki i powinienem jeździć po Polsce albo pojechać sobie na Litwę, na Łotwę, do Estonii. Patagonii się zachciało. Nie mogę być taki pochmurny. Muszę się uśmiechnąć. Chociaż za bardzo nie ma się z czego śmiać. Finlandia, jaki ładny kraj. Dania. Ścieżki rowerowe mają. Nie trąbią na rowerzystów. Nie ma przełęczy na wysokości 5000 metrów nad poziomem morza, nie ma. Wiatr jest cieplejszy. Słońce tak nie doskwiera.
I zamiast zachowywać się jak porządny człowiek, umyć, zjeść, wyspać i sru z rana do korporacji, to siedzę pod krzakiem na patagońskim stepie, wypatrując pancerników. Nie, już chyba nie będzie takiego spotkania z pancernikiem, jak było kilka dni temu, kiedy pancernik tańczył dla mnie pod swoją norką. No po prostu istny raj taka Dania. Dlaczego ja nie jadę po Danii, tylko tu się o, samochód! Samochód przejechał. Właśnie, dlaczego ja nie jadę po Danii, tylko jadę po Peru? Jeśli po coś było warto jechać te 20 parę tysięcy kilometrów, się tłuc, zamiast iść do korpo, to warto było, naprawdę warto było dla tych paru minut niezrozumiałego do końca dla mnie tańca pancernika. No nic, nie ma co siedzieć, trzeba jechać, samo się nie przyjedzie. Podróż no, musi wiązać się z tym, z tą fizycznością, z przestrzenią, z zmianą miejsca. Znaczy ja sobie potrafię wyobrazić, że ktoś może podróżować tylko w światach wyobrażeniowych i nie potrzebuje się przemieszczać, prawda? Może spędzić całe życie w jednym miejscu. Natomiast no, ja wewnętrznie potrzebuję tego przemieszczenia się, tej przestrzeni, tej fizyczności, tego czasami umordowania się. No ten wysiłek w ogóle, on musi być, bo bez tego wysiłku nie będzie tych owoców. W formie czy to słów, czy jakichś treści, czy myśli, które się pojawiają w głowie. Ten wysiłek wzbudza te myśli, ten wysiłek pomaga pewne myśli ubrać w słowa, czy pomaga, jestem o tym przekonany, że ten właśnie wysiłek taki fizyczny potem się przekłada na to, że ja potrafię lepiej, bądź gorzej, ale w jakiś tam sposób jednak zmieniony przez ten wysiłek pokazać to, czego doświadczyłem, co było udziałem moim w drodze. Że na pewne rzeczy pozwala mi też spojrzeć inaczej, pozwala mi je docenić. Proste rzeczy, których na przykład w drodze mi brak, to potem ja je doceniam z racji dystansu, z racji tego, że ich nie mam. Choćby ten dom. Ta zmiana tej przestrzeni fizycznej pomaga ci na pewne rzeczy spojrzeć tak, jakbyś spojrzał na nie na nowo. Pozwala ci spojrzeć na pewne rzeczy tak, jakbyś dosłownie urodził się na nowo, był innym człowiekiem. Jakby ci nadbudowywało tożsamość. Jakby ci poszerzało perspektywę postrzegania, nie widzenia, bo widzimy tak samo. Widzę zielony dom, widzę zielony dom. Widzę ulicę, wychodzę teraz, idę krochmalną, dochodzę do Jana Pawła, idę krochmalną, idę Jana Pawła. Ale tak naprawdę, gdybym teraz wyjechał stąd, a zaraz wyjadę i wrócę tu za 5 lat, to pewne rzeczy pewnie zobaczę na nowo. Dlatego, z racji tego dystansu, z racji, że ich nie było, i teraz, czy to można uzyskać nie ruszając się z miejsca? Oczywiście tak. Na pewno da się w sobie wyrobić jakąś wrażliwość, jakąś umiejętność patrzenia na pewne rzeczy tak, jakbyś widział je po raz pierwszy, ale jest to bardzo trudne i wydaje mi się, że podróż ułatwia dostrzeżenie pewnych rzeczy z racji właśnie tego dystansu, z racji tej nieobecności, z racji tego, że one, że ich nie ma przez pewien czas i potem widzisz je jakby na nowo. Spuchło trochę. Spuchło jak nogi mojej babci. Spuchło jak bania. Moja babcia tak mówi, że mam nogi jak banie. Jak balony. Teraz ja mogę tak mówić. Mam nogi jak balony. Nogi jak banie. W roku 2013 poleciałem ponownie na Alaskę z takim nieprawdopodobnym parciem, ciśnieniem, wewnętrzną potrzebą, że muszę teraz te 2 Ameryki przejechać.
i znów się nie udało. Złamałem rzepkę. Taka no mała kostka, która unieruchomiła mnie prawie na rok. Wróciłem do Polski z takim ogromnym rozżaleniem, z taką pretensją do świata, do wszystkich. Z takim nieprawdopodobnym smutkiem też w sobie. Miałem pieniądze na tę podróż, miałem mnóstwo siły. Miałem siły w głowie, miałem siły, bo to ważniejsze, miałem siły w nogach. A wróciłem i złamałem rzepkę. Co się w ogóle stało? I cały ten potem, te pierwsze 2 miesiące, podczas których nie mogłem się w ogóle z tą sytuacją pogodzić, one jakby tak się ułożyły. Te myśli moje podczas tych 2 miesięcy, które były takie czarne, one trochę tak jakby spopielały, zrobiły się szare. I kiedy one się zrobiły szare, pojawiła się we mnie taka myśl, no trzeba ten czas jakoś wykorzystać. I ja wtedy zacząłem pisać książkę, taką wspomnieniową, która wyszła pod tytułem Powidoki. Ona początkowo miała obejmować tylko moje dzieciństwo. Myślałem, że zacznę pisać o tym, jak to się zaczęło, o czasach tam jeszcze, kiedy byłem w średniej szkole, jakieś studia i w ogóle, ale potem wpadłem na pomysł, że zacznę właśnie od tego opisu tego upadku, od tej rzepki. I zrobię taką wstęgę Mobiusa i zakończę na tej rzepce. Czyli zrobię taką retrospektywę takich dla mnie ważnych momentów z tych tam 20 kilku lat włóczenia się po świecie z rowerem. Zapętlę to i jakby zakończę znów na tej złamanej rzepce zdaniem, że za moment znów ruszam w drogę. Ten upadek, ta złamana rzepka być może właśnie była po to. Bo mnie się często wydaje, że jednak coś jest po coś. Że pewne rzeczy, które dzieją się w naszym życiu, są po to, żeby nam coś pokazać. Jestem przekonany o tym, że to są takie wskazówki, że to są takie znaki. I teraz co my z tymi znakami zrobimy, to jest właśnie ta nasza wolność. Może jest tylko zbite. Może tam się nic nie połamało, nie popękało. Odpocznę sobie parę dni, tydzień albo miesiąc. No nie będę siedział miesiąc nikomu na głowie. Jak się okaże, że to jest coś poważnego, to trzeba będzie wracać do domu. To by było trochę słabe. Bo zrobiłem już prawie 4000 km i idzie nadzwyczaj dobrze. Właściwie przez ostatnie dni spokojnie robiłem po 100 km dziennie i strasznie się cieszyłem. Uknąłem nawet takie powiedzenie, że ciągnę słońce za sobą. Ale jest jak jest. Nie ma co narzekać. Nawet jakbym miał wracać do domu, to i tak było warto przyjechać. I było strasznie ładnie. No i tyle. A to są w ogóle książki, które właśnie sprzedałem, żeby pokrótce częściowo wyjazd. I ubolewam bardzo nad tym. Z niektórymi się żegnam, z przyjaciółmi, z Jeleńską na przykład. Ciurą Jeleńskiego zapomnienia faszyzmu. To się żegnam z tymi książkami normalnie jak z ludźmi. Nacjonalizm bez narodu. No i właśnie niepotrzebnie je może sprzedawałeś. Mama mówiła, żeby nie sprzedawać. Mówiłam? Mówiła. Prawda? Mówiła. Ale ja zawsze mówię, ja nic nie robię bezmyślnie. Ja po prostu 10 razy myślę zanim... Mama mówiła, nie sprzedawaj. Mówiłam. Ale ty zawsze swoje, na swoim stawiasz. O, Bobkowski, szpicę piórkiem sprzedałem. Płakałem, jak sprzedawałem. Co? Nie, że niektóre książki jak sprzedawałem, to się popłakałem. Ale prosiłam, żebyś nie sprzedawał? Bo niektóre naprawdę będzie ciężko odkupić. No i nie odkupisz już, bo widzisz, jak ja prosiłam, zostaw je. Musisz je sprzedawać? Muszę, bo mam za dużo, mam w czytniku, mówi. Jak myślę często o tym, że jestem do czegoś mocno przywiązany i kiedyś będę musiał to zostawić, to od razu mam taką ochotę zostawić to już w tym momencie. I zostawiam często. Im tych rzeczy jest mniej, wydaje mi się, że tym lepiej, a ja się tych rzeczy coraz bardziej wyzbywam. Z roku na rok mam ich mniej. Nawet te ulubione książki gdzieś zostawiam albo sprzedaję, bo tak naprawdę no wszystkiego ze sobą nie zabiorę, jak jadę. A poza tym i tak w pewnym momencie to wszystko trzeba będzie zostawić.
No bo wszystkiego do grobu nie wsadzimy. Niczego nie włożymy. Mam mały budżet, $10 na dzień. Wydałem w okolicy $100. Ale dzisiaj jest 5. dzień. Dziś nic nie wydałem. Jak jeszcze nic nie wydam przez 5 dni, a mam bardzo dużo jedzenia, to akurat będzie $10 na dzień. Mi się uda. W Kanadzie może być gorzej, bo jest drożej. Trudno. Będę mniej jadł. Jem taką papkę z fasoli. Trochę mi się przypaliła. O. Nie mam noża, zapomniałem i kamieniem musiałem otworzyć. Widelec i łyżka taka. Trochę kiepsko, bo nóż by się przydał, bo są w okolicy niedźwiedzie. Co prawda mam taki spray na niedźwiedzie. O, tu się wkłada kciuk. Nie. Tu. Nie. O. Tu. To się odciąga, się naciska. A w przewodniku napisali, że jak ten spray nie zadziała, to trzeba walczyć z niedźwiedziem wręcz. Miś robi ła i wtedy mu trzeba nożem między żebra. A! No ale mogę najwyżej widelcem próbować. Mam jeszcze kawkę. Ale w ogóle jest przyjemnie bardzo. Bardzo często ludzie, którzy sami nie jeżdżą, myślą, że żeby gdzieś pojechać, to tych pieniędzy potrzeba mieć nie wiadomo ile. A tak naprawdę, kiedy jestem w drodze, to wydaję o wiele mniej niż kiedy jestem na miejscu. I o wiele więcej wydawałem mieszkając w Warszawie, mając typową pracę, kiedy musiałem zapłacić za mieszkanie, kiedy musiałem zapłacić za środki czystości, kiedy musiałem zapłacić za transport, kiedy musiałem ponieść mnóstwo wydatków, których nie ponoszę w trakcie podróży. No bo przecież ja nie nocuję w 5-gwiazdkowym hotelu, nie jadam w drogich restauracjach, nie piję w nich po wystawnym posiłku wina, tylko staram się robić to w sposób ekonomiczny. Osoby, które spotykam w drodze i które jadą na przykład rok albo 2 lata, to są osoby, które na przykład odkładały przez 2-3 lata te pieniądze z myślą, że potem przez rok będą je wydawać. To są często osoby, które na przykład rzuciły pracę, no bo już potem po roku do tej pracy wrócić nie mogą, no ale to jest jakby, one akceptują to, to znaczy to jest ich wybór. Rzucając tę pracę, no jakby zamykają jakieś drzwi jedne, ale potem otworzą się drugie. Więc wydaje mi się, że pieniądze urastają do rangi problemu wśród osób, które i tak nigdzie nie pojadą. Bo gdyby chciały pojechać, to znajdą jakieś środki na to, żeby pojechać. I te pieniądze to często są takim słowem, wytrychem, że jakby używanym przez osoby, którym po prostu nie wiem czego, brak odwagi, brak chęci, brak animuszu, brak pasji na to, żeby urzeczywistniać własne marzenia. To wszystko można zwalić wtedy na pieniądze. A, nie mam pieniędzy. Jestem w Kolumbii, na południe od Pereiry i dzisiaj wygląda na to, że powinienem dojechać już do Zarzal. I Zarzal to jest to miejsce, w którym rok temu prawie przez miesiąc siedziałem na działce z 11 kotami i jadę zobaczyć, czy te koty jeszcze tam są. Jem śniadanie. Na śniadanie płatki już prawie zjadłem. Płatki z płatkami, rodzynki, orzechy. Czego tu nie ma? Pycha. No i oczywiście kolumbijska kawa. Wreszcie odkryłem, dlaczego ta kawa jest taka dobra. Ta kawa jest taka dobra, proszę Państwa, bo w tej kawie jest uśmiech. Ci ludzie dodają uśmiech do tej kawy i dlatego ona jest taka dobra, bo tutaj wszyscy się uśmiechają. Jak się ktoś nie uśmiecha, to naprawdę musi mieć jakiś naprawdę poważny powód. A tak wszyscy się uśmiechają, wszyscy mnie pozdrawiają. To jest niesamowite. Machają do mnie, są jacyś tacy mili. I dlaczego? Przecież nie zasłużyłem.
I tak sobie siedzę i tak sobie jem. Cały czas się zastanawiam, co ja tu robię. No tak, jadę koty zobaczyć i w ogóle. Ale jak już zobaczę koty, to co? To mam wracać do domu? Nie no, w ogóle co ja tu robię? W ogóle w tym miejscu. Jak to się stało, że ja tutaj siedzę, no, w tym rowie, przy drodze, w Kolumbii. No gdyby mnie ktoś 20 lat temu zapytał, jak myślisz, gdzie będziesz, w którym miejscu na świecie będziesz za 20 lat, co będziesz robił? 20 lat temu, jak byłem na studiach. I dał mi do wyboru 100 opcji. I jedną z tych opcji byłaby ta sytuacja tutaj, że siedzę w namiocie w kolumbijskim rowie przy drodze i słucham muzyki przejeżdżających ciężarówek, ich silników rozkręconych. To nie wiem, czy wybrałbym tę opcję. 20 lat, przecież wystarczyłoby jedną drogę inną wybrać i już by mnie tu nie było. Tam pieprzenie. To pewnie byłbym w innym rowie. A kto wie, czy nie w Kolumbii też. Może niekoniecznie tutaj. Przy tej drodze to byłbym przy innej drodze. Ale chyba też byłbym w namiocie. Dla większości postronnych osób to co ja robię, najprawdopodobniej jest nienormalne. No i co z tego? Większość ludzi jakby już od dzieciństwa jest urabiana w pewien schemat. Jedyny obowiązujący model życia, czyli szkoła, no potem studia, no bo jak nie studia, to co? No to praca. No po tych studiach właśnie jakaś praca, no w międzyczasie może jakaś rodzina, dom, dzieci i tak dalej, praca, emerytura i śmierć. A przecież wcale nie musi tak być. Większość ludzi na świecie postępuje i robi pewne rzeczy nie dlatego, bo w to wierzy, bo chce to robić, tylko dlatego, bo tak trzeba. Bo ktoś tak powiedział, bo tak wypada, bo wydaje się, że to jest właściwe, chociaż nawet jak człowiek wie, że to nie jest właściwe, to i tak to robi. To jest dla mnie nienormalne, że jak wiele osób nie potrafi przeskoczyć tego, chcę to robić, ale tego nie robię, bo coś tam. Albo wie, że chce coś zrobić, ale przekłada na jutro, przekłada na za rok, przekłada na emeryturę. A kto tym ludziom da gwarancję, że oni doczekają tego jutra? Już nie mówię o emeryturze, ale jutra. Gwarancję, że będzie ktoś jeszcze godzinę żył. Nikt nie ma takiej gwarancji. Więc po co to odkładać? Trzeba to robić w tym momencie, tu i teraz. Nie ma czegoś takiego jak za rok, za 10 lat. Oczywiście fajnie jest projektować, fajnie jest budować sobie jakiś obraz przyszłości, ale jeżeli całe życie ten obraz będzie budowany, a nie realizowany, no to nic z tego nie będzie, to nie o to chodzi. Jeżeli chcemy jeździć po świecie rowerem, to róbmy to. Jeżeli chcemy nurkować, to nurkujmy. Jeżeli będziemy robić to intensywnie, mocno i z pasją, to nawet można z tego zarabiać. Jeżeli nie będzie w tobie tej chciwości, tej manii gromadzenia, posiadania, nabywania tych dóbr, nie wiadomo po co, to tych pieniędzy zazwyczaj jest tyle, że wystarczy. I cała ta współczesność teraz, religia potrzeb. Potrzebujemy tego, tamtego, śmego, a tak naprawdę niczego nie potrzebujemy. Przecież można się tego wszystkiego wyzbyć. Można się zapytać samego siebie, czy ja naprawdę tego potrzebuję? Czy ja naprawdę potrzebuję nowego samochodu? Czy ja naprawdę potrzebuję nowej pary butów, skoro w tamtych jeszcze pochodzę za 3 lata? Czy potrzebuję nowych firanek, nowego telewizora, nowego tego i tamtego? Nie. W większości tych przypadków w ogóle tego nie potrzebujemy.
que todo es por igual. Deja que el silencio espante toda esta mierda. Ya no eres ese extraño foráneo, eres el creador hasta de mí. Cały czas wydaje mi się, że jestem w połowie drogi, żeby odpowiedzieć na takie pytanie, po co? Może nigdy nie odpowiem na to pytanie, po co? Ale najprostszą odpowiedzią w tym momencie, 20 lat temu i być może i za 50, będzie odpowiedź po nic. Tak naprawdę po nic. I teraz, no właśnie, mógłbym do tego dorzucić, czy wszystko musi być po coś? Czy nie warto robić czegoś dla samego robienia? Czy od razu trzeba doszukiwać się tutaj jakichś sensów w tym? Po co w ogóle się zastanawiać nad tym? Może rzeczywiście, no, jeżeli sensem życia jest samo życie, to może po prostu wystarczy żyć. Jeżeli miałbym tę rodzinę, miałbym tę stabilną pracę, na przykład pracowałbym w szkole, miałbym przedmioty, miałbym telewizor, firanki, dzieci, samochód i tak dalej i się w tym odnajdywał, to moim zdaniem jest to normalne. Natomiast jeżeli ktoś, kto posiada rodzinę, posiada przedmioty, posiada stabilną pracę, nie odnajduje się w tym, cały czas uważa, że nie jest to jego miejsce, że chciałby robić coś innego, ale z jakichś względów nie robi, to moim zdaniem to życie jest nienormalne, prawda? Czyli ta normalność, to nawet ta normalność dla mnie nie jest związana z jakimś takim konwencjonalnym, takim typowym dla większości z nas modelem życia, tylko raczej ta normalność dla mnie byłaby związana bardziej z tym, na ile jest to bliskie temu, kim ja jestem, na ile to, co robię, jest bliskie moim, mnie samemu, mnie jako istocie w środku. Nie chodzi mi o człowieka, chodzi mi o mój charakter, o moją tożsamość, o to, kim jestem, o to, co czuję, co wyznaję, w co wierzę i tak dalej. No nie powiem, trochę smutno wracać do domu. Do Polski. Co ja tam będę robił w tej Polsce teraz? Nie mam pojęcia. I już właściwie można powiedzieć, że wycieczka jest zakończona. Kiedy kończyłem swoją podróż ze Stanów do Patagonii, im byłem bliżej końca zakończenia tej podróży, tym było we mnie większe pragnienie jej przedłużenia, niedojechania, w jakiś sposób okpienia, oszukania, przeznaczenia. Nie chciałem tego przyjąć, zaakceptować tego. Jakiejś oczywistości oczywiście, no bo nie da się inaczej, trzeba to zaakceptować, a jednak kombinowałem, co by tu zrobić, żeby nie dojechać. Dlatego właśnie bardzo bliski jest mi cytat z Magrisa, podróżować nie po to, aby gdzieś dojechać, tylko aby nie dojechać, o ile to możliwe, nigdy. I wpadłem na pomysł, że całą moją podróż wchucham w kamyk. Więc co zrobiłem? Poszedłem na plażę, znalazłem kamyk, taki nijaki, taki, który wydawał mi się odpowiedni, i wchuchałem w niego całą podróż. Zrobiłem... Wypowiedziałem zaklęcie i wrzuciłem kamyk do wody. Spadł z głośnym pluskiem i wymyśliłem sobie, że teraz ta moja podróż zostaje w tym kamyku, że będzie sobie tak wiecznie trwać. W tej cieśninie Magellana będzie sobie upływać ziemię ognistą, bez mojego udziału, bez mojej obecności nawet. No i przyśnił mi się sen. Przyśniło mi się, że woda wyrzuciła ten kamyk na plażę i nie chcę go zabrać. I tego samego dnia
kupiłem bilet do Patagonii i lecę po ten kamyk. No. Muszę wziąć ten kamyk z plaży, którego woda nie chce zabrać. I nie wiem, co zrobię. Zobaczę. Chociaż ta podróż się nie zakończyła, to jednak w jakimś sensie się zakończyła. I trzeba się już stąd zabierać na chwilę. A może za rok znów tu przyjadę i znów będę jechał do Ushuaia. A teraz wzorem wujka Czapy zaśpiewamy piosenkę. Włóczy kije, jak się wam na świecie żyje. Ciągle mijacie miejsca, by gdzie indziej szukać szczęścia. Dokąd ciągle wędrujecie? Po calutkim chyba świecie. Włóczy kije, jak się wam na świecie żyje. Jakie piękne słońce, jaki piękny wiatr. W drogę! Włóczy kije, jak się wam na świecie żyje. Stare porzucacie miejsca, by gdzie indziej szukać szczęścia. Dokąd ciągle wędrujecie? Po calutkim chyba świecie. Środkiem losu niespodzianek, których nie jesteście panem. Odkrywacie tajemnicę, która się nazywa życie. Dni są piękne i niczyje, kiedy jesteś włóczykijem. Błyskawica tańczy z gromem, ona włóczy kija domem.